Także w perspektywie, oczywiście nie wiem, może 20-30 lat tych gruntów faktycznie w Warszawie nie będzie, ale myślę, że to będzie duża kreatywność i będą powstawały nowe pomysły. Wiesz co, na stabilizację cen w Warszawie, w mojej ocenie na dzień dzisiejszy, to jest to, że kredyty są bardzo drogie, więc tak naprawdę mamy rynek teraz kupującego. I tak naprawdę ta osoba, do której był skierowany ten program, ona wcale na tym nie skorzystała. Ona kupiła po prostu, powiedzmy, w górce po prostu mieszkanie. A kto skorzystał? Skorzystali właściciele, skorzystały powiedzmy banki, skorzystały, nie wiem, może i deweloperzy, bo też trzeba było mieć gotową tą inwestycję, bo ludzie się boją zaryzykować, dlatego że kredyt jest drogi. Stopy są drogie i on też się boi, bo są niestabilne czasy. Trzeba się zastanowić, czy przypadkiem nie zrobić czegoś innego. Czy faktycznie ta Hiszpania jest świetnym miejscem, a może trzeba pójść w innym kraju. Jeżeli chcemy faktycznie zainwestować te środki w innym kraju, to może trzeba pójść w jakiejś Bułgarii, może w Rumunii, a może nie wiem, w Grecji, tak? Warto pojechać, zbadać ten rynek i kompletnie pójść w innym kierunku. Witajcie kochani w kolejnym odcinku. Dzisiaj przed nami branża nieruchomości. Czy trudna, czy łatwa, co się na niej dzieje obecnie, opowie nam dzisiaj Ewelina Kulesza. Cześć. Dzień dobry, cześć. Hej. Ewelina, zacznę z grubej rury, bo chcemy, żeby odcinki dawały faktycznie taką największą wartość. Myślę, że nie tylko dla inwestorów, ale też osób, które albo chcą się pozbyć mieszkania, albo w ogóle rozmyślają o tym. I chciałbym zapytać, jak Twoim zdaniem, czy jakie są prognozy cen mieszkań w Warszawie na ten nasz obecny rok 2025? Żeby odpowiedzieć w ogóle na to pytanie, to ja myślę, że troszeczkę trzeba zastanowić się, co się wydarzyło na rynku. Czyli takie 2-3 lata wstecz. Tak naprawdę mieliśmy taki przełom, czyli była wojna, następnie była bardzo duża inflacja, potem mieliśmy kredyt 2%. I tak naprawdę ten kredyt 2% spowodował szaleństwo na rynku nieruchomościowym, czyli ceny bardzo szybko urosły w przeciągu pół roku. I tak naprawdę od tamtego momentu borykamy się z taką bardzo dużą niestabilizacją. Program rządowy po prostu spowodował, że ceny i rynek się zmienił, podejście klienta kupującego się zmieniło, podejście klienta sprzedającego się zmieniło. Więc jakie są prognozy? W mojej ocenie to, co się działo wcześniej i teraz co się wydarzy, uważam, że zaczyna być stabilizacja. Znaczy patrząc na to, co się wydarzyło po kredycie 2%, to na tym etapie zaczyna być stabilizacja, czyli zaczyna się normować sytuacja na rynku nieruchomościowym. Styczeń mówi się nawet, ten 2025 w porównaniu z grudniem 2024, takie powiedzmy statystyki, które też mi się udało znaleźć, to tak naprawdę w styczniu nawet jeszcze jest troszeczkę spadek w porównaniu do grudnia. Natomiast w mojej ocenie będzie stabilizacja, jest już częściowo korekta, ale moim zdaniem teraz powinna być stabilizacja, więc ten rok powinien być troszeczkę, miejmy nadzieję, łatwiejszy. Okej, czyli stabilizacja, czyli korekta, czyli ceny jeszcze rosną, ale już wolniej, czy już przestały rosnąć? Nie, ceny, dokładnie, ceny teraz, znaczy to jest trochę, żeby odpowiedzieć na to pytanie, tak? Dokładnie zależy. Natomiast, żeby to odpowiedzieć tak ogólnie, tak, to w mojej ocenie zaczynają te ceny się normować, czyli cały czas jest korekta tych cen, ale ona jest niewielka, czyli zaczynamy dążyć do stabilizacji, tak? Czyli te ceny po prostu w jakimś momencie się wypłaszczą i będą też bardziej warto dostępne. powiedzieć, o czym mówimy, bo odcinek nagrywamy na końcówkę lutego, a będzie emitowany 5 kwietnia, więc też żebyśmy mieli, może się coś zmienić, więc tu mamy ceny i to, o czym mówisz na dzisiaj. Już będziemy mieli zamknięcie pierwszego kwartału, więc może się wydarzyć wszystko, tym bardziej dynamiczna sytuacja i w Stanach, i ogólnie na świecie może powodować, że te rzeczy będą wariować zupełnie. Dokładnie, nie? Zgadzam się w 100%, tym bardziej jeszcze, że mamy bardzo taką niestabilną tą gospodarkę. Tak jak powiedziałam, patrząc 100 lata wstecz, 3 lata, 4, no tak jak powiedziałam, były takie 3 bardzo ważne wydarzenia. Wojna, olbrzymia inflacja, w Polsce prawie 20% i ten program rządowy, który naprawdę w tak krótkim przedziale zmienił kompletnie rynek. Więc w mojej ocenie teraz powinna być stabilizacja, zresztą też to czujemy, widzimy po klientach, więc zaczyna się to po prostu normować. Oczywiście ceny nie wrócą do przedziału sprzed kredytu 2%, ale
po prostu znajdujemy się teraz w takiej sytuacji, że zaczyna być bardziej normalnie, tak to nazwijmy. Okay. A jak patrzysz na rynek, to, bo rozmawiamy o rynku całym polskim, czy głównie skupiamy się na Warszawie? Może też, żebyśmy to tak jakoś podzielili. Znaczy, wiesz co, ja pracuję na terenie województwa mazowieckiego, więc bardziej się koncentruję oczywiście na Warszawie i moje przemyślenia, moje również jakieś doświadczenie w nieruchomościach, ponieważ prowadzę ponad 10 lat już biuro, to po prostu wynikają też z tego, co widzimy i też może podkreślę to, jesteśmy w sieci Remax, to jest duża firma. No chciałem zapytać, czy właśnie się tak tym podzielisz, czy możemy odesłać naszych widzów do linku jakiegoś, w jaki sposób się z Tobą połączyć i z Twoim zespołem? Tak, dokładnie. My jesteśmy jednym z biur firmy międzynarodowej Remax City. Oczywiście mamy przegląd tego, co się dzieje w całej Polsce, ponieważ takich biur jak moje jest prawie ponad 30 w całej Polsce, więc widzimy to, odczuwamy to i tak naprawdę to, co powiedziałam, czyli formalnie dzieje się to prawie, powiedziałabym, w każdej miejscowości w Polsce, że ta stabilizacja po prostu zaczynamy ją odczuwać nareszcie, tak? Więc zobaczymy oczywiście, co się będzie działo dalej i tak jak powiedziałeś, nie wiemy, co się wydarzy pod względem jeszcze politycznym, gospodarczym gdzieś na świecie. No zmienia się to bardzo szybko, nie? Więc, bardzo szybko. Więc nie wiadomo, co będzie, ale faktycznie duża część ludzi mówi, że te ceny jednak trochę spadają. Tak, spadają. I każdy zastanawia się, czy czekać jeszcze i może spadną i nie warto. Chociaż ja jak patrzę sobie na rynek chociażby zachodniej Europy, no to my wciąż jednak w Polsce, nie tylko w Warszawie, ale w ogóle w całej Polsce, no mamy bardzo niskie ceny w stosunku do zachodniej Europy. Tak nie? jest. Tak, dlatego to też budzi duże zainteresowanie i my też widzimy to, że jest bardzo dużo obcokrajowców, którzy przyjeżdżają teraz do Polski i inwestują. I tutaj już nie mówimy o tym, że nie wiem, przyjeżdżają Włosi czy przyjeżdżają Francuzi, tak, ale zaczynamy mieć osoby i też nie mówię o Ukrainie czy Białorusi, tak, no bo wszyscy wiemy, co się wydarzyło i wiemy, że taki jest trend, że te osoby nabywają dużo nieruchomości w Polsce, ale również widzimy inne nacje, jak właśnie osoby z Indii, gdzieś tam z Kazachstanu, z Izraela. Tak, także te grupy też są bardzo silne i nawet Chińczycy, tak? To są bardzo silne grupy osób, które przyjeżdżają i nabywają nieruchomości w Polsce. O, wow, to tego nie wiedziałem. Tak, myślę, że ta część taka dalsza, nam taka niewyobrażalna, bo jakoś tam, nie wiem, Indie czy no to jest dla nas taki odległy kraj, ale faktycznie jest coraz więcej osób i to przyjeżdżają osoby, które są wyedukowane, które mają środki, które przyjeżdżają do Polski na kontrakty. Zazwyczaj są to, no trudno mi też powiedzieć, ale w większości przynajmniej z tymi osobami, które mamy kontakt, są to osoby, które, nie wiem, na przykład pracują w IT, tak? I to są kompletnie inne osoby, które mają pieniądze, bardzo lubią Polskę, bardzo mi się w Polsce podoba i z tego względu nabywają nieruchomości. Bez partnerów strategicznych ten program nie mógłby się odbyć. Trenda Group. Kompleksowe wsparcie dla biznesu w zakresie transakcji, sporów, podatków. Wiesz co, wydaje mi się, że Warszawa jest w ogóle bardzo atrakcyjnym miejscem w Europie i ze względów bezpieczeństwa, Tak. i ze względów czystości, świetnego jedzenia. Fajnie się, uważam, tutaj mieszka i też to słyszę od różnych zagranicznych tam znajomych, przyjaciół. I gdybyśmy sobie popatrzyli na transakcje, nie wiem, na 10 transakcji, to ile jest transakcji, które wykonują Polacy, a ile jest zagranicznych transakcji? Wiesz tak co, już generalnie. nie mam takich statystyk, żeby tak odpowiedzieć wprost, tak? Żeby powiedzieć, jaki to jest procent. Oczywiście cały czas jest to mniejszy procent, tak? No bo jednak Polacy nabywają, większość to Polacy nabywają te nieruchomości. Natomiast nie jestem w stanie na to tak dokładnie odpowiedzieć, tak, jaki to jest procent. Okej, ale więcej jest Polaków ogólnie. Oczywiście. Więcej Polaków. Myślę, że drugą taką grupą będą osoby z Ukrainy czy z Białorusi. Natomiast gdzieś tam dalej mamy, ale widzimy tendencję wzrostową, tak? Takich właśnie grup osób z Indii czy z Chin. Czy widzicie taką tendencję, że te mieszkania nowo budowane w stanie deweloperskim, czy te inwestycje cały czas powstają, czy one też troszeczkę wyhamowały? Wiesz co, ja powiem w ten sposób, że mam takie wrażenie, że deweloperzy gdzieś dawno temu, zresztą każdy normalny deweloper robi bank ziemi i on w odpowiednim momencie startuje z tymi inwestycjami. W centrum Warszawy, czyli w takich topowych lokalizacjach, oczywiście widzimy mało takich inwestycji, no bo nie ma gdzie, tak? Chyba że powiedzmy jest rewitalizowana jakaś ładna kamienica, czy powstają jakieś plomby na jakichś tam jeszcze mniejszych działkach. Natomiast oczywiście na tych bardziej skrajnych dzielnicach Warszawy, na przykład jak Białęka, czy Ursynów, który jest bardzo dużą dzielnicą, czy Ursus, to oczywiście tam się dużo buduje. Tak naprawdę te tereny, czyli te dzielnice Warszawy, gdzie jest ten potencjał i są te tereny jeszcze rolne, które się przekształca, to one faktycznie są zabudowywane. I tego jest cały czas dużo. W mojej ocenie tego jest dużo i myślę, że deweloperzy też
myślą o tym w dużej perspektywie, więc takie grunty gromadzą i w pewnym momencie, jak jest odpowiednia też koniunktura, po prostu startują z tymi inwestycjami. A padło też takie sformułowanie, które pewnie nasi widzowie też wielu nie kojarzy. Wiemy, co to jest bank, wiemy, co to jest ziemia, a co to jest bank ziemi? To znaczy po prostu deweloper gromadzi grunty, o, tak to nazwijmy, i przetrzymuje te grunty, tak? Kupuje grunty, następnie występuje o pozwolenie na budowę. Tak, on przygotowuje ten grunt, nie wiem, robi inwestycje, podciąga jakieś media, przede wszystkim robi projekt, tak, żeby dostać pozwolenie na budowę. Taki proces trwa bardzo długo, tak, to nie jest a później parę gotowca miesięcy. de facto, nie? Dokładnie, to potrafi trwać rok, 2 lata, jeżeli oczywiście tam nie ma jakichś większych problemów, więc to jest jakaś perspektywa, więc to się po prostu robi na zakładkę, tak to nazwijmy, Dokładnie. tak? Kończy się jedna inwestycja, zaczyna się kolejną, bo jest przygotowane pozwolenie na budowę. To gdybyśmy, wiesz co, tak sobie szli w tą Warszawę dalej, to wydaje ci się, że tych mieszkań będzie więcej i które z tych segmentów rynku rosną najszybciej? Wiesz co, powiem tak, widzi się jedną taką tendencję też w Warszawie, bo tak jak powiedziałam, w tych topowych lokalizacjach blisko centrum. Czyli Śródmieście, jest Śródmieście, Wola, tak, no bo ta dokładnie. Wola bardzo się Tak, świetnie centrum się zrobiła rozwija, takim, dokładnie, tak. To oczywiście będzie tych gruntów brakowało, tak, w takim ścisłym centrum. Natomiast to, co się dzieje, co widać, to jest to, że wyburza się teraz obecnie stare biurowce i w miejsce tych biurowców powstają inwestycje wielorodzinne. Świetnym przykładem jest, powiem potocznie, Mordor, tak? Czyli Domaniewska i te okolice, gdzie już to jest, można podjechać, zobaczyć, że stało tam kilka biurowców. Postępu, tak naprawdę, wszystko teraz wyburzone, to jest wyburzone, bloki. dokładnie. Więc więc zastępuje się to, co było, zastępuje się czymś nowym, oczywiście mieszkaniówką. Także w perspektywie, oczywiście, nie wiem, może 20-30 lat tych gruntów faktycznie w Warszawie nie będzie, ale myślę, że to będzie duża kreatywność i będą powstawały nowe pomysły, czy właśnie będziemy wyburzać jakieś budynki, które po prostu już się wyeksploatowały i warto zamienić je czymś nowym. To, co mnie przeraża z kolei, jeśli jesteśmy jeszcze przy Mordorze na chwilę, to, że ta infrastruktura, czyli Domaniewska, Postępu dalej leży tragicznie. Tak. I pomimo tego, że tam mnóstwo firm wyniosło się z tej Domaniewskiej, Tak. na której ja kiedyś też pracowałem, no niemiło ją wspominam. Już dzisiaj przez Marynarską można tam przejechać górą, tak? Dokładnie. Ale umówmy się, no cała ta okolica infrastruktury nie ma. Tam pobudowane są równoległa ulica do Domaniewskiej, nie pamiętam teraz, nieważne. W każdym bądź razie ona również stoi. Ja tam często przejeżdżam, bo niedaleko mieszkam i już jest strasznie. Jak wybudują i skończą te inwestycje mieszkaniowe, to szczerze, naprawdę tam będzie dramat. Tam nie będzie dało się tam przejeżdżać. Będzie tak, jak kiedyś tam się pracowało, czyli zdarzyło mi się tam porzucić samochód i wracać, jeszcze wtedy mieszkałem na Żoliborzu, wracać tramwajem do domu, bo po prostu stałem godzinę w jednym miejscu i samochód się nie ruszał. Tak. I to mnie przeraża, że daje się pozwolenie na budowę, nie robiąc infrastruktury dookoła. To jest w ogóle przerażające dla mnie. Ale to jest bardzo częste. To znaczy, myślę, że Warszawa, jakakolwiek dzielnica, która się rozwija, to jest bardzo częsta sytuacja, że są podejmowane decyzje, jeżeli chodzi o planowanie i po prostu uznaje się, że w tym miejscu powstanie zabudowa wielorodzinna, ale nikt nie myśli o tym, czy jest ta infrastruktura. Po prostu, tak? Dla dzielnicy jest to kolejny podatek, jest to kolejna inwestycja, jakiś, nie wiem, rozwój. No i tyle. Chyba tak jest po prostu, tak? Nikt o tym nie myśli w takich perspektywach, że ważna jest ta infrastruktura. Że to też na ukryte koszty po prostu, nie? Dokładnie. Dlatego tak popularne są te stare dzielnice, tak? Warszawy. Ponieważ ta infrastruktura tam już nigdy nic więcej nie powstanie. To są stare jakieś zabudowy, tak? Więc i powstała szkoła, i są jakieś parki, i są jakieś skwerki, więc tam już nic więcej nie powstanie. I też tam się po prostu dobrze też żyje, tak? Bo to jest od lat. I tak po prostu to jest, więc jest to świetnie się tam po prostu żyje. Dlatego, że nie powstaje nic nowego, tak? Wokół. Przy czym chyba tak jak mówiliśmy, dużo tych przestrzeni biurowych w Warszawie, szczególnie takie ogromne powierzchnie, to są do negocjacji, bardzo dużej negocjacji, w tym sensie, że były budowane dla ogromnych zespołów ludzi, 100, 200, 1000 osób. No i w momencie, w którym firmy przeszły na tryb zdalny albo mieszany, no się okazuje, że tych biur jest, nie wiem czy za dużo, ale... Nie, to tu Cię zaskoczę. Cię zaskoczę, bo powrotem wszystkie te budynki, które widzimy za naszymi plecami, to wszystkie, które się wybudowały,
Od pierwszego piętra, od którego są wydzielone na biura, po sam sufit są po prostu wynajęte na pniu. I to też sobie weryfikowałem przed naszym wywiadem, bo to mnie interesowało, że no, tych biur wciąż brakuje. Dokładnie. I to jest Ale niewiarygodne. może to jest I też kwestia zwróćcie- centrum. Bo na przykład ja miałem w głowie, te, które znam, no, na Obrzeżach, czyli wspomniany tu Ursynów, i tam już jest... Tylko wiesz co, ja dużo myślę, więcej że przestrzeni, tak, tylko wiesz co, to też jest, zależy jakiego szukasz budynku, bo bardzo dużo jest takich pomieszczeń biurowych, tak jak powiedziałeś, właśnie wokół Warszawy, czy tam Ursynów i tak dalej. I to są, dokładnie, i to są takie malutkie, często prywatne jakieś budynki, które no nie są zbytnio atrakcyjne już powiedzmy na te czasy, tak? I tam też nie ma takiej fajnej infrastruktury, więc raczej korporacje, one też dbają o pracownika, więc mają inne potrzeby. Te miejsca muszą być bardzo nowoczesne, muszą spełniać pewne wymogi dla pracownika. Przy metrze, dokładnie, wiesz, no, więc komunikacyjnie muszą być świetnie tak jest. zorganizowane, bo dzisiejszy dostęp musi być nie tylko online, tylko faktycznie musi być bardzo usprawniony, nie? A poza tym szczególnie myślę, że nie tylko młodzi pracownicy, którzy zaczynają jakąś tam swoją karierę, duża część pracuje faktycznie online, tak jak wspominasz, ale jednak wydaje mi się, że ci ludzie, którzy przyjeżdżają, żeby ich zachęcić, no to musi być jakiś ten efekt wow, musi być coś, co będzie tych ludzi przyciągało. No i umówmy się, no te budynki klasy A no przyciągają dużą część ludzi, nie? No także pod względem prestiżu, nie? Tak, no i też chyba też o tym słyszymy. Ja akurat nie jestem, no nie pracuję w korporacji, nigdy nie pracowałam, ale też słyszymy, że jest nacisk, tak, żeby powracali pracownicy do biur, do miejsca pracy. Więc to też z powrotem mamy ten trend, że najpierw się zachłysnęliśmy tą wolnością, pracownicy pracowali na zewnątrz, a teraz z powrotem wręcz przymusza się, żeby ten pracownik wracał. Więc te przestrzenie biurowe znowuż są potrzebne. Znaczy, myślę, że pod względem Twojej branży nieruchomości i samej stolicy uważam, że jesteś chyba w najlepszym miejscu w Polsce, co by nie mówić, no bo sprzedaje się raczej większość... W studio też. No oczywiście, ale prawda taka, że no tutaj ten biznes kręci się cały czas. Tak. Tych mieszkań wydaje mi się, że wciąż jednak brakuje. Oczywiście. I wydaje mi się, że tych mieszkań takich z rynku premium, czy właśnie, nie wiem, Śródmieście, bliska tutaj ta Wola i te okolice, no myślę, że Stanie, no te mieszkania jest cały czas. Dokładnie. I nie wiem, czy to nie jest najlepsza jednak lokalizacja do inwestycji. Nie? To znaczy właśnie też chciałam powiedzieć, że jak pytaliście też o tą stabilizację i tak dalej, czy na przykład, nie wiem, będą spadały te ceny, jak tam będzie sytuacja, to ja cały czas uważam i to też widzimy na rynku, że te topowe lokalizacje, ceny tam nie spadają absolutnie. Czyli Wręcz jeżeli jest, rosną. dokładnie, więc jeżeli jest ładne mieszkanie, zwłaszcza w nowoczesnym budynku, jest dobrze zrobione to mieszkanie, czyli nie wymaga dodatkowego nakładu finansowego, to ciągle są na to klienci. To są klienci gotówkowi, to są osoby, które chcą mieszkać w centrum i cały czas widzimy, że brakuje takich fajnych mieszkań i one ciągle faktycznie ta cena rośnie. Plus jeszcze z tego, co ostatnio też robiłam taki research, mało jest inwestycji, które powstaje w samym centrum Warszawy, ale gdzieś tam poszukiwałam czegoś i kontaktowałam się z 3 deweloperami, którzy akurat budują coś w samym centrum Warszawy i na dzień dzisiejszy ceny, oddanie będzie mniej więcej 2006 rok, to jest około 50 000 złotych za metr kwadratowy. Czyli zobaczcie, tak naprawdę ciągle, no nawet taki deweloper, tak, czyli ten rynek pierwotny, on jest zawsze wyższy, też chciałabym to podkreślić, czyli rynek wtórny będzie niższy, ale nawet jeżeli jest piękna inwestycja w budynku nowoczesnym, w miarę takim właśnie w centralnej części Warszawy, to i tak ten rynek pierwotny będzie wyższy. I cały czas jest zapotrzebowanie, więc prawdopodobnie, chociaż to jest takie szokujące, słysząc 50 000 złotych za metr kwadratowy, ale jestem przekonana, że te mieszkania się sprzedają. Słuchaj, ja pamiętam, jak Kosmopolitan był oddawany Tak, złota oczywiście. 44 i mówiono od 14 piętra chyba, że metr kwadratowy i każde piętro tam Tak chyba jest. o 1000 później szło wyżej. 22 000. To było parę ładnych lat Tak temu, jest. tak? No bo ta inwestycja już jest trochę na rynku, ale pamiętam, ludzie mówili, co za Oczywiście. człowiek kupi, za metr zapłaci 22. My teraz mówimy o nie Kosmopolitanie, czyli no bo Oczywiście. uważam to za budynki jednak bardzo premium. Oczywiście. Są na Grzybowskiej piękne inwestycje w Warszawie, ale uważam, że to nie są tego typu inwestycje. I no, jak mówisz 50 000, bo to jest to gdzieś to obrzeże. To są dokładnie bardzo bliskie lokalizacje tego budynku, o którym tu mówisz. No właśnie, no więc, i zobacz, 50 000, tak? Dokładnie. Za metr kwadratowy. Dokładnie. No więc... Tak, i ja absolutnie jestem przekonana, że to się wyprzeda. To znaczy ja jestem przekonana, oczywiście to jest perspektywa czasu, natomiast
będą na to klienci. Więc te topowe lokalizacje absolutnie nie spadają ceny. Tak samo też rewitalizuje się kamienice w centrum, które są też bardzo pożądane. Też pamiętajmy o tym, że struktura Warszawy jest taka, że u nas brakuje takich kamienic przedwojennych. Więc to jest bardzo pożądany produkt. Więc jeżeli jest jeszcze ładnie zrobione mieszkanie, jest ładnie wyremontowana kamienica, czyli oczywiście ma pięknie zrobioną klatkę, to naprawdę ludzie też stoją w kolejce po takie nieruchomości. Chorza 50, dokładnie. Inwestycja naprawdę przepiękna. Tak jest. Jest kilka takich na Chorzej. Tak, jest kilka takich adresów, tak? Przy TVN-ie tak Dokładnie. naprawdę na Chorzej, też nie pamiętam teraz numeru, ale też jest bardzo ładnie Jest kilka takich odrestaurowana. adresów dokładnie, gdzie po prostu to są znane inwestycje, natomiast trochę tych inwestycji w dalszym ciągu powstaje i tak jak mówię, i także to nie będzie spadało, absolutnie, więc jeżeli ktoś liczy na to, że chce nabyć tą nieruchomość w centrum, no to absolutnie trzeba podjąć decyzję w pewnym momencie. Centrum jest cały czas atrakcyjne. Jest atrakcyjne Znaczy, i będzie. Wszystkie, zawsze topowe lokalizacje będą atrakcyjne. W każdym mieście, moim zdaniem. No ja właśnie słyszałem, że jeśli chodzi o nieruchomości, mówię, nie jestem ekspertem w nieruchomościach, z Tobą się dlatego spotykamy, ale takie powiedzenie słyszałem, że podstawowa zasada w nieruchomościach lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja. Tak jest. Natomiast wiesz co, też trzeba spojrzeć na to, jakim jesteś inwestorem. Bo jeżeli powiedzmy patrzysz z perspektywy takiej długofalowej, czyli właśnie chcesz gdzieś zamrozić pieniądze i chcesz, żeby to przyrosło, tak, w jakiejś perspektywie czasowej, takiej długofalowej, to faktycznie centrum jest świetnym miejscem, ale rentowność tych mieszkań jest niska. Natomiast jeżeli powiedzmy liczysz na to, żeby mieć większą rentowność z mieszkania, to oczywiście lepiej zainwestować w bardziej takie skrajne dzielnice Warszawy, bo rentowność będzie po prostu wyższa z takiego mieszkania. Dlatego, że nabycie mieszkania jest po prostu tańsze. Więc to też zależy, jakim ty jesteś inwestorem i w jakich kategoriach w ogóle myślisz i w jakim kierunku chcesz po prostu pójść. A co wpływa na stabilizację właśnie cen w Warszawie? Wiesz co, na stabilizację cen w Warszawie, w mojej ocenie na dzień dzisiejszy, to jest to, że kredyty są bardzo drogie, więc tak naprawdę mamy rynek teraz kupującego. I ponieważ tych kupujących jest mało, ponieważ kredyt jest bardzo drogi, mamy najwyższe stopy tak naprawdę w całej Europie, tak? Procentowe. W związku z powyższym mamy mało klientów kupujących i to powoduje, że te ceny po prostu się stabilizują, tak, na rynku warszawskim i zaczynamy mieć stabilizację. Właśnie z tego względu, że jednak tutaj mamy taki rynek, że to jest po prostu rynek kupującego i on dyktuje na dzień dzisiejsze warunki i to powoduje stabilizację, dlatego że tak jak powiedziałam, nie jest łatwo pozyskać dzień dzisiejszy kredyt i nie każdy ten kredyt dostanie. A zresztą, jeżeli nawet ma tą możliwość, ludzie naprawdę się zastanawiają, czy brać ten kredyt ze względu na to, że jest po prostu bardzo drogi. Jeszcze jest jedna kwestia. Właśnie te wszystkie obietnice, prawda, rządowe i tak dalej, nawet kredyt 0%, o którym było bardzo głośno, on też spowodował, że ludzie się wstrzymali z zakupami. Czyli tak naprawdę cały zeszły rok. Dokładnie. Mieliśmy stagnację prawie pół roku. Naprawdę ludzie oczekiwali, ponieważ był kredyt 2%, który powiedziałam, że zmienił kompletnie rynek, ludzie oczekiwali, że ten kredyt też będzie. W związku z powyższym stwierdzili, jeżeli jest taka możliwość, to skorzystajmy z tego kredytu. I przez pół roku się wstrzymywali z decyzjami. I to też spowodowało pewnego rodzaju stabilizację, tak? I teraz mamy podobną sytuację. Kredyt jest drogi, mniej klientów kupujących, oni dyktują warunki, więc zaczyna być stabilizacja cen w Warszawie. Jeszcze lat temu, z 4-5, był rynek sprzedającego, tak to jest. dosyć duży, na tyle, że nawet na 1 godzinę, tak jest. jak mieszkanie było wystawione, nawet na 1 godzinę można było 5-6 osób oglądających umówić i wszystkie przyszły i się licytowały na miejscu. Dokładnie. A gdybyśmy wrócili sobie jeszcze trochę do tych dzielnic Warszawy i popatrzyli trochę oczyma inwestora, który chciałby tutaj te pieniądze zainwestować, to z Twoich doświadczeń i tego, co się obecnie dzieje na rynku, która z tych dzielnic Warszawy jest najatrakcyjniejsza, jak uważasz? Wiesz co, tak jak powiedziałam też na początku, to wszystko zależy od inwestora i jakie on ma myślenie. Natomiast jeżeli patrzymy tak, to znowuż stare dzielnice warszawskie, topowe, najbliższe, topowe lokalizacje, czyli w centrum. Oczywiście bardzo popularna jest Wola, bardzo popularna jest Praga. Ze względu na to, że powstało metro, więc ona się ma bardzo dobrze i się świetnie... To mnie zaskoczyłeś. No tak. Praga też ma fajne takie, powiedzmy... dzielnica, tak? Jako dzielnica Praga ma fajne pomysły, żeby zrewitalizować niektóre ulice. Port jakiś taki ma być, nie? Coś takiego. Jeszcze, przepraszam? Jakiś port tam ma się... Port praski to powstaje, tak? On cały czas jest po drugiej stronie, ponieważ powstała kładka, prawda? Słynna kładka, która połączyła stronę, powiedzmy, lewą z prawą Wisły. To tam właśnie jest port praski, tak? I on się rozbudowywuje, to jest bardzo duża inwestycja, ale ona była dużo ileś tam lat już wstecz wybudowana. Natomiast generalnie Praga też budzi duże zainteresowanie i
wystarczyło, że zostało wybudowane metro i po prostu zmieniła się w ogóle cała infrastruktura na Pradze i budzi duże zainteresowanie. Więc Praga też jest bardzo popularna, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Praga, Wola, czyli znowuż mówimy o takich, powiedzmy, dzielnicach, które są blisko centrum. A czy tramwaj na Wilanów to przyspieszy jakoś komunikację? Bo wiem, na razie to utrudnia sam proces budowy. Znaczy, tramwaj właściwie już powstał Pytanie, na czy to Wilanowie, dobry ale pomysł, nie? oczywiście, że bardzo dobry. Słuchajcie, pamiętajmy o tym, że Wilanów, wbrew pozorom ma taką opinię, Wilanów i zawsze wszystkim się dobrze kojarzy. Natomiast on faktycznie bez tego tramwaju był odcięty. Tam naprawdę cała Dolinka Tylko Służewiecka. samochodem, nie? Dokładnie, tam było naprawdę ciężko dojechać. I autobusami chyba, I jakieś autobusami, autobusy tak. jeździły. Natomiast oczywiście to jest świetny pomysł, żeby w ogóle łączyć dzielnice, żeby tworzyć tą komunikację miejską. Więc tramwaj, który na dzień dzisiejszy już dojeżdża do miasteczka Wilanów, to po prostu ułatwił tą komunikację. Tramwaj, obwodnica, Dokładnie. nie? Bo to też obwodnica Tak, powstał tam puszczona. most tak zwany południowy, tak, na wysokości Wilanowa, więc Wilanów na pewno zyskał. Też pamiętajcie o tym, że ten tramwaj, on będzie, oprócz tego, że idzie z Wilanowa, on będzie szedł aż na Ochotę, już nie wiem dokładnie gdzie, ale on będzie łączył Mokotów z Ochotą, ponieważ jest taki fragment, gdzie tak naprawdę mamy pola mokotowskie i nie ma połączenia pomiędzy Ochotą a Mokotowem. Tak naprawdę trzeba robić do olbrzymie kółko, żeby Masz dojechać komunikacją miejską na Ochotę. W związku z powyższym tramwaj, to jest ten sam tramwaj, który gdzieś połączy, będzie przejeżdżał przez pola mokotowskie, przez ulicę Rostafińskich i połączy się tu z Żwirki i Wigury i będzie jechał dalej na Ochotę. Więc to też jest ten sam tramwaj, więc ja uważam, że każda komunikacja miejska, która powstaje, a Warszawa naprawdę świetnie sobie pod tym kątem radzi. Tobie tak naprawdę wszystkie dzielnice w Warszawie są bardzo dobrze skomunikowane. Niezależnie od tego, czy są to najbardziej skrajne miejsca w Warszawie, one są świetnie skomunikowane. Chcieliśmy właśnie dopytać, jakie nieruchomości kupić, żeby najwięcej zarobić jako inwestor, ale trochę już właśnie powiedziałeś, że to zależy No ale to i też od pytanie, inwestora, i od jego chyba ale to tutaj może powiem możemy jeszcze uderzyć- inaczej. właśnie, Wiecie rozwoju co? losowego. No? czy możemy uderzyć właściwie w jakąś wielkość mieszkania, czy to kawalerka, 2 Wiecie pokoje? co, znaczy tak, ja bym w ogóle powiedziała o tym, że ja bym się skupiała w ogóle na kompletnie innym segmencie rynku nieruchomości. Wcale jeżeli na przykład chcemy być inwestorami, to ja bym rozważyła w ogóle inwestycje w grunty pod Warszawą, tak? A nie tak naprawdę do końca w mieszkania. Oczywiście ja powiedziałam, że jest ta grupa inwestorów, którzy chcą mieć ten kapitał i mają te środki, chcą zainwestować w topowych lokalizacjach i myślą długofalowo, ale ta rentowność jest bardzo niska. Natomiast warto rozważyć właśnie zakup gruntów pod Warszawą, zwłaszcza w jakiejś dobrej bank lokalizacji. Bank Czyli ziemi. ten bank ziemi. Bank, tak? znaczy dokładnie, ziemski. możemy tak Własny nazwać taki bank prywatny, ziemi. właśnie, dokładnie, prywatny bank ziemi. Więc to jest naprawdę świetna lokata kapitału. Po pierwsze jeżeli oczywiście znajdziemy takie grunty, które są w jakiejś odległości fajnej od Warszawy, dobrze skomunikowane, bo to też nie chodzi o to, żeby kupić pole, tylko chodzi o to, żeby taka działka miała możliwości uzyskania warunków zabudowy, czy ma miejscowy plan, który zezwala na zabudowę, czy ma w miarę media, czy ma gdzieś tam jakąś infrastrukturę ekstra, czyli typu, że nie wiem, że jest jakaś szkoła, że jest jakiś sklep. Naprawdę warto. I też chciałam podkreślić to, że te grunty jeszcze nie są takie wcale drogie pod Warszawą. I tak naprawdę w granicach 200-300 tysięcy, oczywiście wszystko jest zależne, jaka część Warszawy, jaka też dokładnie odległość, można jeszcze śmiało kupić grunty pod Warszawą. Więc ja Zdecydowanie osobiście taniej niż rekomenduję... kawalerka w centrum, nie? Dokładnie. I ja osobiście rekomenduję raczej zakup inwestycji w grunty niż stricte w mieszkania, które są bardzo drogie na dzień dzisiejszy, prawda? No bo trzeba mieć już naprawdę albo W świetną granicach zdolność miliona kredytową. złotych, nie? Tak Kawalerka jest. tak W centrum naprawdę, nie? tak. Oczywiście, tak jak mówię, w tych skrajnych dzielnicach oczywiście możemy kupić to taniej. To jest wszystko, tak jak już powiedziałam, nasz cel, co chcemy osiągnąć. Natomiast wystarczy 200-300 tysięcy. Oczywiście na terenie Warszawy te działki będą droższe i one się zawsze też będą broniły. I też warto o tym pomyśleć, bo takich gruntów też po prostu brakuje pod zabudowę taką jednorodzinną, tak? I one będą też rosły na wartości. Ja tak się zastanawiam, czy część na przykład terenów kolejowych jest do odzyskania i na Woli, i na Ochocie jest mnóstwo takich terenów, no nieużytków po prostu, nie? Wiesz co, to już Kolejowych, jest... tak przez nie wiem ile kilometrów kwadratowych, ale nic się nie dzieje. Leży jakieś złomowisko, leży jakieś i trawa rośnie i nawet no poza, wiecie.
Znaczy myślę, że tutaj to Poza akurat... panami z winem nikogo tam nie ma. Znaczy się tylko marnuje, tutaj no. akurat na to chyba wpływu do końca nie mamy, bo to są w mojej ocenie, oczywiście mogę się mylić, to raczej będą należały grunty do Skarbu Państwa i raczej tutaj już musi być jakaś odgórna polityka, tak, która mówi o tym, żeby te grunty uwolnić albo nie, więc tutaj myślę, że to są też takie strategiczne, ważne rzeczy, tak, no bo jeżeli z kolei, no to też jest warto mieć te grunty, trzymać te grunty, więc absolutnie nie wiem jak Nie to jest, jak się to na działa. że to upłynie, Nie, myślę, że nie. Myślę, że dla standardowego Kowalskiego to w ogóle jest taki temat, może jakiś deweloper byłby w stanie coś tam uzyskać i coś z tym zrobić, to może to dla takich właśnie firm dużych, budujących byłaby jakaś możliwość, jeżeli oczywiście rząd też zmieni swoje podejście. Natomiast absolutnie, no nie wiem, nie słyszałam, żeby były takie pomysły, natomiast wszystkie takie grunty to są w mojej ocenie państwowe. To są pewnie grunty Skarbu Państwa, czy tam konkretnej spółki i myślę, że tutaj na to chyba nie ma wpływu. No, bo tak rozmawiamy sobie o różnych możliwościach, czyli mamy grunty, mamy mieszkania gdzieś tam takie do najmu. Tak jest. I czy domy się również wynajmują Tak w Warszawie? Wynajmują czy się to domy jest w Warszawie. dobry jakiś case albo w ogóle inwestycja? Oczywiście. Jak najbardziej. Zresztą myślę, że taką popularnym miejscem, gdzie się dużo wynajmuje domów, to jest Wilanów. Tak, ze względu na to, że tam jest bardzo dużo takich szkół międzynarodowych. Stadnina Koni chyba też obok. Tak, Stadnina Koni, tak, ale bardziej myślę, że tam jest też bardzo dużo obcokrajowców, właśnie ze względu na to, że są też szkoła amerykańska. Ona nie jest w Wilanowie, ale chodzi mi o to, że to są najbliższe, jak gdyby Wilanów, gdzieś tam z tego słynie, że ludzie wynajmują domy właśnie ze względu na to, że powiedzmy posyłają dziecko do szkoły, ale jest tam dużo takich szkół międzynarodowych, więc w związku z tym one się po prostu cieszą popularnością. I tam jest dużo rodzin, zwłaszcza obcokrajowców, którzy po prostu potrzebują, żeby wynająć dom. I także faktycznie tam te ceny są wysokie i w ogóle w okolicach Wilanowa faktycznie warto zainwestować w taki dom pod wynajem. Czy mniej Jeszcze więcej... tylko w dobrym standardzie oczywiście, tak? No właśnie, czy No, możesz bo nam też nie- zdradzić mniej więcej, jaki jest koszt takiego wynajmu domu na Wilanowie, żebyśmy już bardziej konkretnie mówili, w dobrym standardzie, tak? Wykończony nowocześnie i tak dalej. Jaki jest koszt mniej więcej takiego wynajmu? Wiesz co, to jest tak w granicach 20-30 tysięcy. I oczywiście wszystko zależy od tego, co to jest za dom, jakiej wielkości. Więc też nie powiem tego wprost, bo słuchajcie, no wycena też polega na tym, że produkt produktowi nie jest równy i możemy oczywiście na Wilanowie mieć kilka domów i one mogą być jeden obok drugiego, ale nie wiem, za jeden zapłacimy nawet 50 tysięcy, a sąsiedni dom będzie 20 tysięcy, więc ale mniej więcej tak 20-30 tysięcy to myślę, że po prostu jest taka mniej więcej racjonalnie taka średnia Pytam, wynajmu. wiesz, czasami te mieszkania czy domy mogą być cenami rynkowymi, albo ktoś może mieć po prostu swoją cenę i też znajdzie się na to ktoś, kto będzie chciał Absolutnie. to nająć, tak? Absolutnie. Więc uważam to z tej strony. Pytam, bo zastanawiam się, jaki mniej więcej koszt trzeba mieć, czyli jakie pieniądze powinniśmy mieć, żeby taki dom na Wilanowie sobie kupić. Czy to są... To już jest inna historia. Te domy na Wilanowie są właśnie. bardzo drogie, tak? Więc no to właśnie mówię, znowuż przeliczenie tej stopy rentowności, No tak? właśnie, bo ja bo tak to próbuję świetnie w to brzmi, iść, nie? prawda? Dlatego właśnie powiedziałam o tym, jakim jesteście inwestorami i o czym myślicie, bo to świetnie brzmi 20-30 tysięcy co miesiąc, ale jeżeli powiedzmy ten dom będzie kosztował, nie wiem, 3 miliony, 4 miliony, nie wiem, tak jak powiedziałam, to wszystko zależy od tego, co to jest za dom. Oczywiście. Czy to jest, nie wiem, dom wolnostojący, czy to jest bliźniak, nie wiem, czy jakiś segment nawet, no to oczywiście trzeba przeliczyć tą stopę rentowności i może się okazać, że zakup tej nieruchomości, nawet ten wynajem, to w dalszym ciągu nie będzie wysoka stopa, tak? Więc dlatego o tym mówię, że to trzeba wszystko przeliczyć i też właśnie mówię o tych gruntach, bo uważam, że gdzieś tutaj ta... Łatwiejsza inwestycja po prostu, Łatwiejsza wydaje mi się, inwestycja na pewno dla osoby, która powiedzmy, nie wiem, nie ma już takich środków. Mniejsza bariera wejścia. Mniejsza bariera wejścia, dokładnie. Wiesz, nawet pod kątem myślę takim, nie wiem, remontów, jakichś napraw, innych rzeczy, nie musisz koło tego chodzić. Nie trzeba, dokładnie. Tak? I tu jest to chyba faktycznie przede wszystkim to Tak do mnie jest. przemawia. Nie? No to też trzeba pamiętać o tym, że to też się cieszy dużą popularnością ze względu na to, że jeżeli powiedzmy rodzina nawet w Warszawie chce się gdzieś tam rozwinąć, powiedzmy rozrasta się, tak to nazwijmy, to też ma potrzebę powiększenia swojego miejsca zamieszkania, więc te działki też się cieszą popularnością, bo na jakimś tam etapie życia ludzie po prostu zaczynają budować własne domy. I też wybudowanie tego domu, ostateczny taki koszt wybudowania tego domu będzie niższy niż jeżeli ktoś nawet nabędzie mieszkanie w Warszawie powyżej tam miliona coś, tak, 3-pokojowe, 1 200 000, 1 300 000, 1 500 000, zależy oczywiście od dzielnicy, tak, i jeszcze drożej. Czyli mogę mieć w dalszym ciągu w tym budżecie mieszkanie 3-pokojowe, a mogę mieć dom, który ja mogę sama wybudować, powiedzmy koło tego 1 000 000 z wyposażeniem we wszystkim, tak, jest w tym dalszym ciągu, mam 150 A metrów jeszcze popularne są kawałek działki. domy poza Warszawą przy opcji, że ktoś pracuje w Warszawie Tak. i dojeżdża codziennie
wiem, 30 minut, 40, 50. To chyba jest popularne, tak się zastanawiam generalnie. Wiesz co, jak to wygląda z twojej perspektywy? Znaczy wiesz co, oczywiście, że jest popularne, tak? Chyba, że ten dojazd trwa dłużej, na przykład godzinę z hakiem. No to już... To już jest indywidualna decyzja ludzi, tak? Ale ja myślę, że to wszystko jest związane właśnie też z tym budżetem, że jeżeli powiedzmy ktoś ma tą potrzebę, jeżeli on to przeliczy i zobaczy, że za mieszkanie 3-pokojowe ma zapłacić 1 000 000 coś, no to on po prostu faktycznie kupi ten segment, czy kupi bliźniaka, czy wybuduje dom, bo to się po prostu... Więcej miejsca, przestrzeni i tak dalej. I to jest rekompensata w zamian, no okej, ja wiem, że będę miała dłuższy dojazd, 40 minut, godzinę, ale w dalszym ciągu chcę mieszkać w tym domu. No tak, bo nie mam 50 Bo metrów, nie mam 50 tylko metrów. 100 na przykład. Nie? I też wiecie, no ludzie też się inaczej czują w tych swoich przestrzeniach, więc nawet wręcz odwrotnie, chcą wyjechać z tej Warszawy i chcą ten weekend, czy nawet w ciągu mieć tygodnia. Poczucie, że są poza Warszawą. Dokładnie. No, także to jest, słuchajcie, to jest wszystko kwestia człowieka, tak? I tego, są osoby, które absolutnie się prowadzą nigdy z Warszawy i kochają Warszawę i chcą w tej Warszawie zostać i świetnie się w niej czują. I będzie taki klient, będzie taki klient. Dla Ciebie i Twojej branży idealnie, że są oczywiście różni ludzie. i bardzo fajnie, że ludzie się przemieszczają, tak? I że się powiększają, zmieniają i że się rozwodzą. Także to ma dużo swoich różnych plusów, jeżeli chodzi o branżę nieruchomościową. Wiesz co, w takim razie jeszcze chciałbym na chwilę wrócić do tego pytania dotyczącego programów rządowych. Tak. Czy one pomagają Waszej branży, czy przeszkadzają? Ja jestem w ogóle przeciwniczką wszystkich programów rządowych. To znaczy ja uważam, że nie powinno się ingerować w gospodarkę i to faktycznie powoduje świetny przykład, kredyt 2%, o którym ciągle tutaj mówię. No to jest właśnie przykład, co się wydarzyło na rynku przez takie programy. Więc ja jestem absolutnie przeciwniczką jakichkolwiek ingerencji w rynek. Także nie cieszy mnie jakiekolwiek zapowiedzi, jakiekolwiek nowe programy. Tak jak mówię, no, też były dużo obiecywania z kredytem 0%, spowodowało stagnację znowuż na rynku. Więc no, oczywiście te zapowiedzi powodują reakcję ludzi. Dodatkowe zamieszanie. Zamieszanie, tak. A tak naprawdę w mojej ocenie też często ludzie liczą na te programy rządowe, ale to jest bez sensu absolutnie. Jakoś ludzie tego nie przeliczają ekonomicznie. Czyli jest program rządowy i płacimy więcej. Dokładnie. Znaczy to też jest troszkę tak, że ludzie myślą, że no właśnie, to jest takie myślenie, bo jak jest program jakiś rządowy, to ja mam jakąś dopłatę, będzie mi łatwiej, ludzie się wstrzymują z decyzjami. Natomiast to nie zawsze to jest tak. Tak naprawdę program rządowy 2% spowodował, że było to skierowane właśnie do osób, które miały nabyć nieruchomość, ale zobaczcie, te osoby kupujące stały się ofiarami, bo tak naprawdę zapłaciły za to mieszkanie drożej. Pojawił się kredyt 2%, wszystkie ceny poszły do góry. I tak naprawdę ta osoba, do której był skierowany ten program, ona wcale na tym nie skorzystała. Ona kupiła po prostu, powiedzmy, w górce po prostu mieszkanie. A kto skorzystał? Skorzystali właściciele, skorzystały powiedzmy banki, skorzystały, nie wiem, może i deweloperzy, bo też trzeba było mieć gotową tą inwestycję w tym momencie, tak, żeby się złapać w tym okresie półrocznym. Także absolutnie nie skorzystała ta osoba kupująca, tak? I tak naprawdę to się nakręciło i ja uważam, że, no nie wiem, ja tego nie przeliczam teraz, tak? Nie wiem, powiedzmy, jeżeli ktoś nabył nawet to mieszkanie, to czy on jakby teraz przeliczył to wszystko i zobaczył, za ile kupił to mieszkanie, ile z tego kredytu, czy faktycznie mu się to opłacało, tak? To jest wszystko do przeliczenia. Może to być taki zysk pozorny, nie? Zysk pozorny. Dokładnie, bardzo ładnie to ująłeś. Ja myślę, że to tak jest. No słuchajcie, to jest marketingowe zawsze, tak? Więc świetnie to brzmi. Zbliżają się kolejne wybory, jest kolejny jakiś program rządowy. Ja tak jak powiedziałam, ja jestem przeciwnikiem jakiejkolwiek ingerencji po prostu w gospodarkę i uważam, że no przykro, że tak się dzieje. Więc rynek to może sam też sobie poradzi, nie? Rynek sobie sam poradzi, a też może spowodować kolejne jakieś obietnice, że znowuż te ceny poszybują do góry. Więc nie wiem, tak jak porozmawialiśmy na samym początku, ja nie wiem, co się wydarzy, bo ta gospodarka jest bardzo niestabilna i tak. światowo i tak dalej, więc to nie tylko to, co się dzieje w Polsce, ale myślę, że na świecie ma duży wpływ. Jak się ludzie obawiają, to też mniej inwestują. Nie? Tak, jak najbardziej. Tak jak powiedziałam, kredyty są bardzo drogie. W związku z powyższym teraz, jak pytaliście mnie o to, co może wpłynąć na stabilizację cen, no to właśnie to wpływa, bo ludzie się boją zaryzykować, dlatego że kredyt jest drogi, stopy są drogie i on też się boi, bo są niestabilne czasy. W związku z powyższym oni w pewien sposób też się wstrzymują z pewnymi decyzjami. I tak naprawdę mamy tą stabilizację. Znaczy, czy to jest coś złego? No nie wiem, no trochę unormowaliśmy teraz to, co się wydarzyło po tym kredycie 2%, tak? Że jest trochę łatwiej i uważam, że to jest świetny moment, jeżeli ktoś chce zacząć teraz na tym etapie coś kupić, to jest świetny moment, dlatego że łatwiej negocjować ceny. Kupujący to właśnie ma duże pole do negocjacji. Tak, ma duże pole do negocjacji, dokładnie tak. Znaczy ważne, żeby nasi widzowie może też wypowiedzieli się w komentarzach dotyczących tego, w co chcieliby inwestować i warto. Myślę, że też na pewno chętnie w tych komentarzach oczywiście, jak najbardziej odpowiesz. My też wskażemy jak gdyby kontakt do Ciebie i wylinkujemy.
ze względu na to, że posłuchacie tego podcastu nie tylko na YouTubie, ale na Spotify i Apple Podcast, to po to te linki są tam aktywne, żeby można było z pełną łatwością do Ciebie po prostu dotrzeć, bo zapewne ogląda nas, z naszych statystyk wynika i sporo przedsiębiorców i osób, które inwestują i przyglądają się różnym opcjom. To chcielibyśmy jak najszerzej móc pokazać, czy udzielić, czy skorzystać z Twojego doświadczenia, żeby mogli ludzie podyskutować i porozmawiać. Jak najbardziej. Bo mnie na przykład przekonałaś do inwestycji nie właśnie w stricte nieruchomość w postaci, nie wiem, mieszkania. Czy jakiegoś domu, tylko faktycznie myślałbym o tym gruncie. Coś, co jest mniej popularne. Tak, ale wiecie co jeszcze tak, a propos jeszcze, przepraszam, że tak przerywam, No, ale o to chodzi. a propos, na przykład jeżeli chodzi o ten wynajem, to też może powinnam to podkreślić. Słuchajcie, wynajem bardzo spadł i tak naprawdę od momentu wojny i tego był boom, prawda, olbrzymi, więc tak naprawdę na dzień dzisiejszy mamy ciągły spadek. I tak naprawdę to jest około 20%. I to ciągle spada. Czyli tak naprawdę pytanie, czy jest sens zainwestować w mieszkanie, tak? Bo już nie osiągniemy takiej tej stopy zwrotu. Patrząc na trend, który jest spadający. Dokładnie, jest spadający. Tylko też pamiętajcie o tym, że bardzo często, to mnie w ogóle zastanawia, bo ja mam czasami takie odnoszę wrażenie, jak bardzo, my dużo wynajmujemy nieruchomości naszych klientów na taki najem długoterminowy. W jaki sposób w ogóle, jak się rozmawia z klientami i się tłumaczy, że musimy gdzieś tam podjąć decyzję stricte rynkową, jeżeli chodzi o te nieruchomości, to nasi klienci w ogóle jakby żyli w kompletnie innej jakiejś rzeczywistości. To znaczy zatrzymali się na tym etapie, że po pierwsze super zainwestować w mieszkanie i że to jest taka super stopa zwrotu i że w ogóle przyjdzie osoba z Ukrainy, z Białorusi i zapłaci tyle, on chce. I to jest ciągle takie myślenie. Natomiast absolutnie nie. To się już skończyło i to dawno temu. Więc tak naprawdę nie ma tych klientów na wyciągnięcie ręki. Nie jest tak, że teraz się wszyscy biją o te mieszkania. Słuchajcie, wydłużył się ten okres wynajmu mieszkań. To jest co najmniej 3 miesiące. Na dzień dzisiejszy jest taka średnia, że Zanim wynajmiemy mieszkanie. Dokładnie, to jest minimum 3 Tyle miesiące, musimy czekać. jeżeli macie cenę rynkową. Tak? No to bo też poczekaj, to pamiętajmy o teraz tym, jeszcze- że często właściciele mają swoje oczekiwania, bo powiedzmy mają kredyt, bo oczywiście jest I trzymają czynsz, cenę. trzymają cenę, bo myślą, a przyjdzie ten idealny najemca. I to, co jest jeszcze najgorsze w myśleniu, jeżeli kupujemy mieszkanie, jeżeli ma być to inwestycja, to ma być to inwestycja. Natomiast nie może być to na takiej zasadzie, że wie Pani, nie Ukraina, nie Białoruś, nie, a już Hindus to już w ogóle, tak? Natomiast no tak nie można myśleć, tak? Zmieniła się też, słuchajcie, struktura właśnie tych najemców. Czyli mamy coraz mniej osób z Białorusi, mamy coraz mniej osób z Ukrainy. Po prostu weszło, jakby tak to nazwijmy, na rynek weszły kompletnie inni gracze. Czyli mamy osoby właśnie z Kazachstanu, z Gruzji, z Indii, z Pakistanu, którzy są teraz obecnie najemcami. Więc tak naprawdę trzeba zmienić myślenie. Jeżeli chcę wynająć mieszkanie i przychodzi fajna osoba. Ono służy do wynajmu. Dokładnie. I ona, nie wiem, ma fajne zarobki, jest wiarygodna, to dlaczego mnie wynająć mieszkanie tylko dlatego, że ona po prostu jest obcokrajowcem? Natomiast ciągle jest to takie Strach, myślenie, po prostu strach chyba, dokładnie, że po pierwsze oczywiście trzymają te mieszkania, też ludzie tego nie liczą. I ja też pytanie, zawsze czy mówię... to się opłaca, nie? Trzymanie mieszkania Nie opłaca przez 3 się. miesiące dłużej. Dokładnie dlatego ty mówię, że mnie to bardzo dziwi, bo w pewien sposób my jesteśmy bardzo przedsiębiorczym krajem, natomiast z drugiej strony czasami jak tak posłucham, to wydaje mi się, że my w ogóle nie mamy myślenia ekonomicznego. To znaczy ludzie trzymają mieszkania 2-3 miesiące, mówią, dobrze, Pani Ewelino, to nie, może kolejny, bo ten mi nie odpowiada, bo tam krzywo się uśmiechnął, tak? Natomiast za to mieszkanie trzeba zapłacić czynsz do administracji. Wystarczy, że te mieszkanie stoi 3 miesiące. Jeżeli policzymy sobie potem wynajem tego w skali roku, to się okazuje, że to absolutnie nie zarobiliśmy, tak? Bo trzeba to wyremontować, trzeba coś z tym zrobić. Dokładnie. Potem jest jakiś przestój. Oczywiście, jak ktoś korzysta z pośrednika, no to musi również zapłacić mu prowizję, więc to wszystko się kumuluje w jakąś tam sumę i dlatego, tak jak mówię, czy wynajem mieszkań jest takim super biznesem? No ja uważam, że nie. Ja uważam cały czas, że to jest świetna lokata kapitału i w perspektywie przetrzymania tego oczywiście, tak, jako długofalowe trzymanie mieszkania i to jest bezpieczne. A krótkofalowy zarobek już niekoniecznie. No już nie, no oczywiście, wiecie, jest taka grupa ludzi na rynku, tak zwanych fliperzy, tak, prawda, którzy kupują taniej i sprzedają. Spowolnienie. Tak, oczywiście i też, słuchajcie, no jak każda moda, tak, było głośno, jest dużo szkoleń na rynku, więc oczywiście ludzie wchodzą w ten biznes, robią jedną transakcję, potem się okazuje, że to wcale nie taki prosty biznes. I tak niełatwo też to, co tam w tym Excelu mieliśmy wyliczone, że my tak szybko zarobimy te pieniądze
dalej. To nie, to też nie jest. Oczywiście, słuchajcie, Jak każdy biznes. Jak Trzeba każdy go dobrze biznes, trzeba go poznać. dokładnie. Trzeba się też sparzyć, zrobić naście tych transakcji, żeby też zobaczyć, jak to funkcjonuje. Także oczywiście, tak jak powiedziałam, najem się bardzo zmienił. To jest oczywiście to, co się dzieje obecnie na rynku warszawskim. My cały czas widzimy, że jest słabo. Oczywiście są jeszcze takie momenty, gdzie oczywiście nasilenie, nie wiem, wrzesień, październik, kiedy przyjeżdża więcej studentów, ale na przykład w zeszłym roku okres wakacji był bardzo słabym okresem w ogóle na jakikolwiek ten okres, w ogóle ten temat edukacyjny to też jest bardzo ciekawy. Czy jest studentów dużo, czy jest właśnie tak, jak docierają do nas głosy, że studentów jest coraz mniej. Okej, ale wracając tutaj do Twoich nieruchomości, ja chciałbym też pewne rzeczy podsumować, jakie wnioski wyciągnąłem dla naszych widzów i słuchaczy. Pewnie część ma podobnie, ale chciałbym jakąś taką klamrą to podsumować, że po pierwsze, drodzy inwestorzy, otwierajcie się, czy wynajmujący mieszkania, czy jakiekolwiek inne nieruchomości, otwierajcie się na zmiany rynkowe. Na zmiany rynkowe, Tak jest. ale niezależnie, czy to jest Polak, czy to jest Tak jakakolwiek inna narodowość, jeśli ma stabilną pracę, ma normalne zarobki, absolutnie nie czekajcie 3 miesięcy, bo mówisz, że minimum Tak, 3 to są miesiące 3 miesiące. czekamy, czyli już Dokładnie. 3 miesiące tracimy Tak. na tym produkcie naszym, To jest który taka statystyka ma oczywiście. być naszą, oczywiście, no ale chciałbym właśnie, żebyśmy się do Tak. czegoś odnosili. Czyli otwartość, wynajem, dzisiaj minimum 3 miesiące musimy czekać. Jedną rzecz chciałbym podsumować, o której mówimy cały czas od początku. Dzisiaj wciąż trwa wojna na Ukrainie, ale wszystko wskazuje na to, że ona niebawem się zakończy. Przynajmniej ku temu zaczynają być pierwsze jakieś takie sygnały, że to w tym kierunku pójdzie, że jednak ta wojna się zakończy. Z jakim rezultatem Nie nikt z wiemy. nas nie wie, ale na koniec wygląda na to, że to zmierza ku końcowi. Ja od razu chciałbym zauważyć, że pewna część pewnie może wyjechać. Dokładnie. Właśnie do tego Tak dążę, jest. tak? I faktycznie ten wynajem znowuż się wydłuży okres, bo nie będzie po prostu ludzi, tak? Dokładnie. Więc myślę, że na te rzeczy powinniśmy zwracać uwagę. No jeśli faktycznie długofalowo, no to wydaje się, że te nieruchomości u nas i tak jeszcze wciąż będą rosły. Tak. No ale powinniśmy mierzyć chyba siły na Tak zamiary. jest. To znaczy ja myślę, że to trzeba wszystko sobie przeliczyć. To znaczy to jest troszkę tak, że my jesteśmy, znaczy może nie tak, może źle zaczęłam to zdanie, bardzo patrzymy na trendy. I to znaczy tak, jeżeli powiedzmy nam wszyscy mówią, inwestujemy w Hiszpanii, to po prostu nie inwestuj teraz w Hiszpanii, bo już jeżeli słyszysz, że co któryś Twoich znajomych zainwestował w Hiszpanii, to znaczy, że trzeba się wycofywać. To już nie jest ten rynek. Trzeba było to zrobić może 10 lat wstecz. Zanim poszła ta duża fala, tak? Więc tutaj troszeczkę trzeba być takim uczestnikiem tego rynku, trzeba się jednak tym interesować i troszkę robić coś pod prąd. Troszeczkę pod prąd, nie? Dokładnie, czyli jeżeli chcemy zainwestować pieniądze, to trzeba myśleć inaczej, nie tak jak wszyscy. Jeżeli powiedzmy, no nie wiem, znowu słyszymy o czymś tam, słyszymy o programie rządowym i wszyscy się na to rzucamy, no to oczywiste było, że ceny rosną do góry, nikt na tym nie skorzysta, tak? Czyli po prostu trzeba myśleć troszeczkę inaczej. Jeżeli są jakieś trendy, trzeba się zastanowić, czy przypadkiem nie zrobić czegoś innego. Czy faktycznie ta Hiszpania jest świetnym miejscem, może trzeba pomyśleć w innym kraju. Jeżeli chcemy faktycznie zainwestować te środki w innym kraju, to może trzeba pomyśleć o jakiejś Bułgarii, może o Rumunii, a może nie wiem, o Grecji, tak? Warto pojechać, zbadać ten rynek i kompletnie pójść w innym kierunku. Dobra, to wiesz co, jeszcze chciałbym o jedną rzecz zapytać. Gdybyśmy mieli dzisiaj, powiedzmy, nie wiem, jakieś środki, w które chcielibyśmy zainwestować. Tak. Trochę się znamy, trochę poczytaliśmy o tym rynku. Wydaje nam się, że od znajomych jakiegoś tam bakcyla złapaliśmy i coś chcemy robić. I stwierdzamy, trafiliśmy na ten wywiad z Tobą i chcielibyśmy do Ciebie przyjść. Co Ty możesz zaoferować jako osoba z branży, z rynku, znająca, dotykająca różnych stron tej branży? Co Ty możesz zaoferować ze swoim zespołem inwestorowi albo osobie, która już ma na przykład mieszkanie, ale nie chce się już tym zajmować? Co Wy możecie zrobić? Wiesz co, bo przede wszystkim to jest tak, że my rozmawiamy z inwestorem. Najpierw patrzymy właśnie na jego potrzeby, na jego budżet, bo bardzo często pojawiają się klienci i rozmawiają z nami na temat, że chciałbym zainwestować pieniądze, ale pierwsze jest pytanie show me the money. Tak, no bo możemy po prostu spędzić cały dzień i opowiadać o tym, co zrobić. Tego jest poza budżetem. No dokładnie, więc słuchajcie, ja jestem bardzo konkretna, to znaczy dla mnie, żeby zainwestować, to proszę powiedzieć mi, na co Cię stać. Tak, no bo poświęcenie czasu na to, żeby jeździć i oglądać naście nieruchomości, które w ogóle nie pasują do mojego budżetu, do moich potrzeb, do mojego życia. No dokładnie, tak? Więc jeżeli się pracuje z klientem poszukującym, czy takim właśnie osobą, która zastanawia się nad zainwestowaniem w nieruchomości, to przede wszystkim trzeba
zbadać jego budżet, trzeba zapytać, jakie on ma potrzeby, jaki ma też trochę też styl życia, czy on jest w stanie zajmować się nieruchomościami, właśnie na przykład na wynajem, tak? Czy na przykład świetnie chciałby, żeby była to nieruchomość, żeby tam, nie wiem, nie jeździć, żeby tam się nie odbierać telefonów od najemcy, bo się zepsuł kran i tak dalej. To też są bardzo ważne rzeczy. Więc my robimy pełną analizę, a potem w zależności od tego, co możemy, w jaki sposób możemy pomóc temu klientowi, zaczynamy dostosowywać po prostu do jego budżetu, do jego potrzeb, poszukujemy tych nieruchomości albo rekomendujemy to, co możemy dla niego zrobić. Także to jest trochę taki szerszy proces, to tak nie jest, to troszeczkę trwa, tak? To jest takie poznanie się, porozmawianie, zrobienie, zadanie wielu pytań i dopiero na tej podstawie możemy określić, co ten człowiek może zrobić. Ale podstawą jest budżet. Okej. To masz coś, co mnie akurat zaskoczyło bardzo pozytywnie i masz pewną wyjątkowość w swoim biznesie. Jako, umówmy się, no, młody przedsiębiorca wciąż, masz na swoim pokładzie osoby 50+, Tak, które dokładnie są tak. niesamowitą kopalnią. No, średnia może jest 50, bo oczywiście mam troszeczkę też młodsze młodsze, osoby ja właśnie tak. i mam oczywiście osoby jeszcze starsze. No i to mi się bardzo właśnie podoba, tak. bo rozmawialiśmy o tym, Tak. że i młode osoby, które wchodzą na ten rynek, mają w sobie coś wyjątkowego, ale te osoby często niedoceniane 50+, są bardzo niedoceniane i często wydaje się, że nieatrakcyjne na rynku, Tak co jest. się okazuje, wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, że wow, tak? No Tak, po dokładnie. prostu tam jest niesamowita Oczywiście. energia niewykorzystana na rynku. Absolutnie. Ja uważam, że to są cudowne osoby. To są osoby z bardzo fajnym doświadczeniem życiowym. Pamiętajcie o tym, że powierza się swój majątek jakiejś konkretnej osobie. Więc osoba, która jest doświadczona życiowo, ona po prostu inaczej też reaguje, ona też inaczej z tobą współpracuje, bo jest też osobą, która ma swoje jakieś przeżycia i po prostu, nie wiem jak to do końca wytłumaczyć, ale to są bardzo fajne osoby, które wnoszą dużo takich relacji. Więc ja oczywiście stawiam na takie osoby i poszukuję takich osób ciągle do zespołu. Tak naprawdę ja w ogóle, może to jest niefajne, wykluczam osoby poniżej 30 roku życia i w ogóle takich osób nie zapraszam na rozmowy. Także absolutnie uważam, że najświetniej odnajdują się w tym zawodzie osoby właśnie z takim doświadczeniem, bagażem, które na przykład często pracowały w jakichś dużych korporacjach, po jakimś czasie ktoś im mówi dziękuję, a po prostu one się nie potrafią odnaleźć na tym rynku, tak? Natomiast są idealne do zarządzania czymś majątkiem. Więc absolutnie tak. Ja ostatnio nawet miałam rozmowę z osobą, która miała 68 lat i nawet zastanawiałam się, czy tej po prostu osoby nie zatrudnić, bo uważałam, że świetnie się ten człowiek prezentował, bardzo mądry człowiek, bardzo inteligentny człowiek i jestem przekonana, że jest w stanie, jeżeli będzie miał po drugiej stronie klienta, młodszego nawet od siebie, myślę, że jest po prostu w stanie przekonać do siebie, że będzie go reprezentował. Bo pamiętajcie o tym, że ja pracuję w takim modelu, że reprezentuję tylko jedną stronę. Więc to też chodzi o to, że mój klient ma człowieka, z którym troszkę też się utożsamia, prawda? No bo po to go wybiera, żeby reprezentował jego majątek i chce mieć to bezpieczeństwo, chce mieć jakąś też kulturę tej współpracy i troszeczkę też decyduje się na osobę, która będzie go reprezentowała. Super, ja się bardzo cieszę, że to wyszło, dlatego że to jest absolutna jakaś taka unikalność, uważam, u Ciebie. I wydaje mi się, że osoby z takim właśnie dużym bagażem doświadczeń życiowych, zawodowych łapią rzeczy tak oczywiste dla nich, jak oddychanie dla każdego z nas, co dla większości osób wchodzących gdzieś tam w tą branżę jest nie do dogonienia po prostu na dzień dobry, tak? Tak, i to jest ta wyjątkowość, bo i chciałbym, żeby to było w jakiś sposób pielęgnowane, bo wydaje mi się, że energia i doświadczenie tych ludzi jest po prostu niewykorzystywane i fajnie, że to robisz. Dokładnie, natomiast też jest tak, że pamiętajcie o tym, że takie osoby, które mają majątki i które często na przykład decydują się na współpracę z pośrednikiem, to są osoby często też w podobnym wieku. To nie jest młody człowiek, który jest na starcie, tylko to są osoby, które zazwyczaj mają jakiś majątek albo coś odziedziczyły po swoich rodzicach, więc oni też w pewien sposób chcą po drugiej stronie mieć Kogoś osoby w podobnego podobnym sobie, wieku. nie? Tak, w podobnym wieku, tak? No bo słuchajcie, no wyobraźcie sobie, macie, nie wiem, 60 lat albo nawet 70, macie, nie wiem, naprawdę niesamowite nieruchomości czy w jakichś prestiżowych miejscach, no i przychodzi do was 20-latek, który mówi, ja zrobię to, nie wiem, rzucę panu rolka, ja będę pana prezentował, będę negocjował w pana imieniu.
no tak patrzycie z boku, prawda, na taką osobę. Ja bym takiej osoby nie zatrudniła. Natomiast jak widzę po drugiej stronie partnera, tak, czyli widzę osobę, która jest dojrzałą osobą, która też ma jakieś doświadczenie, bagaż doświadczenia za sobą, więc ja też to po prostu sobie ufam, bo jest ona mi po prostu bliższa, tak, nawet jakimiś przeżyciami, takimi, nie wiem, prawda, lata, nie wiem, przeżyliśmy komunizm, tak? Jasne. No więc po prostu czujemy jakąś tutaj nić porozumienia, tak? No, Znaczy jest nam łatwiej po opowiadałaś prostu. o swoich współpracownikach i partnerach takich biznesowych, bym tak to nazwał. Tak jest. Bo tak się wypowiadasz o swoim zespole, więc to jest też fajne. I to było i o osobach młodych de facto, i o osobach młodych plus, bym powiedział, tak? Tak jest. I to jest fajne, więc fajnie, że to tak połączyłaś, tak? Bo to na pewno i daje też dużą jest, wartość. Tak, i też jest bardzo fajna atmosfera w biurze, oczywiście w mojej ocenie, tak, przynajmniej też dostaję taki feedback od mojego zespołu, że też właśnie ta różnorodność troszkę jest, może ktoś młodszy, ktoś starszy, ale dzięki temu te osoby się też uzupełniają. Więc to też jest fajne doświadczenie, w ogóle praca z takimi osobami jest. Ja w ogóle bardzo doceniam sobie takie osoby, one są zawsze rzetelne, są na czas, czują się odpowiedzialne. No to są bardzo ważne cechy, zwłaszcza w nieruchomościach, tak? Bo tak jak powiedziałam, zarządzamy majątkiem osoby postronnej, tak? Więc to jest istotne, że ktoś odbierze telefon, że czuje się odpowiedzialny za tą nieruchomość, że umówił się na coś i tego dopilnuje, więc to są bardzo ważne rzeczy w ogóle w zawodzie pośrednika, taka autentyczność i też ta wiarygodność. Super. Prawie 15% 65 plus nas ogląda. Tak, ja zapraszam, jeżeli ktoś Naprawdę, chciałby zmienić jeszcze i chciałby zobaczyć coś innego, to ja zapraszam, to jest bardzo fajna branża, 50 otwarta plus branża. 20%, więc naprawdę, słuchajcie, naprawdę macie co robić. Nie wiem, czy zdążycie telefony odbierać. Ja zapraszam, jak najbardziej. Tego życzę, ale cieszę się, że to wybrzmiało, bo naprawdę jest to coś wyjątkowego. Ja raczej się z tym wcześniej nie spotkałem. No nie wiem, może małe doświadczenie. Różne jest podejście w branży. Oczywiście znam firmy, które zatrudniają tylko młodych ludzi, ale ja mam swoje podejście i też w samym Remaxie oczywiście te zespoły są bardzo różne i tak jak powiedziałam, jest 12 tych biur w całej sieci i też każdy z właścicieli ma inne podejście do rekrutacji i do tego swojego zespołu. Dobra, to czyli gdybyśmy chcieli do Ciebie przyjść, to powinniśmy zwrócić uwagę na to, żeby przyjmować faktycznie każdą osobę, która wydaje się wiarygodna i może to potwierdzić jakimiś dokumentami. To po pierwsze. Po drugie, powinniśmy faktycznie mocno przeliczać te nasze inwestycje, które chcemy poczynić, wrzucać to w Excela. Możecie w tym pomóc. Możecie pomóc przy gruntach, przy mieszkaniach, przy domkach czy domach szeregowcach. I również lokalach nawet komercyjnych, tak? Bo też bardzo często... to nie wybrzmiało właśnie. Tak jest, dokładnie. No może o tym nie powiedziałam, ale jak najbardziej. My również sprzedajemy grunty, jakieś komercyjne, czyli takie powiedzmy inwestycyjne, ale również lokale komercyjne, tak? I bardzo często wynajmujemy lokale komercyjne dla naszych klientów, którzy po prostu zwracają się do nas z tą prośbą, żeby taki lokal komercyjny wynająć. Także jak najbardziej. Wynajmujemy mieszkania, wynajmujemy domy, wynajmujemy lokale komercyjne, ale większość tych rzeczy też sprzedajemy. To, co jeszcze chciałam podkreślić, bo to też jest bardzo fajne. Ja mam w swoim zespole osoby, które mówią w 100 językach, tak? Czyli mam osoby, która tylko zajmuje się osobami z Ukrainy czy z Białorusi, bo mówi po rosyjsku, dokładnie, a jednocześnie świetnie odnajduje się tutaj w Polsce, ale mam osobę, która mówi po włosku, oczywiście angielski to jest podstawa, po niemiecku, po francusku, po hiszpańsku, więc tak naprawdę też tworzymy ciekawy zespół, dlatego że mamy naprawdę bardzo różnych klientów i to nam też pomaga. Nawet jeżeli ktoś nie mówi po włosku, to mogę poprosić koleżankę, więc słuchaj, porozmawiaj z nim, tak? Bo chyba, nie wiem, rozmawiamy po angielsku, ale chyba się w naszym ciągu nie rozumiemy. Więc to jest naprawdę bardzo duża też plus naszego zespołu, bo jesteśmy firmą międzynarodową i ja myślę, że to troszeczkę też ten zespół mój jest taki międzynarodowy, bardzo otwarty właśnie na obcokrajowców, więc też jesteśmy otwarci i też pracujemy dużo z osobami, które chcą nabyć nieruchomości w Polsce. Zwłaszcza na przykład właśnie z Ukrainy czy z Białorusi, więc to jest też duży plus naszego biura. Okej. Słuchaj, czy jest coś, co powinno jeszcze wybrzmieć w naszym odcinku? Coś, co powinniśmy dopowiedzieć, co nie wiem, pominęliśmy? Uważasz? Trudno mi teraz jakoś... Bo powiedzieliśmy o cenach. Na koniec. Powiedzieliśmy o cenach, powiedzieliśmy sobie
To może rynku. Okej, to może taką jedną rzecz powiem, ponieważ jestem pośrednikiem, tak? I ja jestem dumna z tego, że jestem pośrednikiem. Z wykształcenia jestem geodetą i to jest bardzo pokrewna branża, wbrew pozorom. Dużo osób tego nie kojarzy, nie wie dlaczego i tak dalej. Ale to, co uważam, że jest ważne dla osób, które się decydują na współpracę z pośrednikiem, to ważne, żeby sprawdzić tego pośrednika. O to chciałabym zaapelować, dlatego że bardzo dużo mamy na dzień dzisiejszy takich pseudopośredników. Osoby, które wcale ani nawet się nie szkolą, pracują nieformalnie, nawet nie mają najprostszego ustawowego ubezpieczenia, które jest obowiązkowe. Mówisz o OC po prostu. Mówię o takim. OC, dokładnie. To jest obowiązkowe ustawowo, ponieważ takich ludzi jest bardzo dużo na rynku, więc oni nieformalnie robią te transakcje. To czego powinniśmy oczekiwać od pośrednika, którego spotykamy? Dokładnie, przede wszystkim słuchajcie, trzeba sprawdzić tą firmę, czy ona faktycznie istnieje, czy ona faktycznie ma jakieś biuro fizycznie, tak? Można przyjść, spotkać się, porozmawiać. Czy pośrednik musi się czymś wylegitymować? Wylegitymować się na pewno ustawowo jest to oczywiście polisa. To jest jedyny taki wymóg, który musi być. Natomiast oczywiście doświadczenie jest bardzo ważne i sposób, w jaki pracuje pośrednik. Ja naprawdę uważam, że ja pracuję tylko na wyłącznościach i naprawdę Co uważam, że to jest oznacza najbardziej... tylko na wyłączność? Wiesz co, prawidłowa wyłączność polega na tym, że ofertę, którą ja otrzymuję, dzielę się tą ofertą jeszcze z moją konkurencją. To jest około 350 agencji. W taki sposób my pracujemy, czyli wyłączność, nie tylko to, że to jest w moim biurze, czy przypisane do konkretnego pośrednika, tylko to jest bardzo szeroko na rynku. I tu też chciałabym podkreślić to, bo to jest bardzo duża różnica. Jest dużo agencji, które pracują na wyłącznościach, ale one trzymają to dla siebie. Czyli nikt inny tego Nikt nie inny dostaje, tego nie tylko dostaje. one. Natomiast my pracujemy w Czyli modelu... ktoś, kto chce to wynająć albo Tak sprzedać, jest. ma okrojoną Dokładnie, bo jest możliwość. tylko jedna osoba, tak? I do tego jeszcze, powiedzmy, ten pośrednik pobiera wynagrodzenie z dwóch stron i blokuje dostęp do innego Z dwóch stron, pośrednika. czyli i ten, co sprzedaje, i ten, co kupuje. Dokładnie. Albo Natomiast- ten, co wynajmuje, najmuje i wynajmuje. Dokładnie. W naszym przypadku jest tak, że reprezentujemy jedną stronę, pracujemy na wyłącznościach, ale my pracujemy na wyłączności w taki sposób, że dzielimy się tą ofertą z 350 agencjami na dzień dzisiejszy. To są osoby zrzeszone w stowarzyszeniu SPON, czyli Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w obrocie nieruchomościami. Więc my też mamy tą gwarancję, że pracujemy z osobami, które są na rynku już długo, które są osobami sprawdzonymi i też mamy po drugiej stronie partnera, bo często te transakcje robimy właśnie również z naszą konkurencją. I Okej. absolutnie to nie jest nic złego, świetnie, że się wspieramy. Ja mam klienta, nie wiem, sprzedającego, ktoś ma klienta kupującego. To jest bardzo ważne, ale apeluję do tego, żeby podejmując decyzję o pracy z pośrednikiem, sprawdzić tego pośrednika. Na rynku na dzień dzisiejszy jest bardzo dużo agencji, które po prostu weszły, jak była wojna, tak, powstała, jak wybuchła wojna, weszło bardzo dużo agencji ze względu na to, co się działo na rynku, tak, więc to spowodowało, że mamy trochę taki bałagan teraz. Faktycznie te agencje pracują w jakiś taki niestandardowy sposób, w dziwny sposób często, więc to też na to bym zwracała uwagę, że warto przyjść jednak do agencji, która ma jakąś renomę. Oczywiście będzie drożej, ale na pewno jest tak, że pomożemy, zabezpieczymy tę osobę i to też jest bardzo nie ważne. będzie niespodzianek. Dokładnie, bo to nie Drogich. chodzi tylko o to, żeby, ja myślę, że też ludzie źle to rozumieją ten zawód, wszyscy się koncentrują tylko na prowizji. To nie, praca pośrednika to polega na tym, żeby zabezpieczyć osobę pod kątem prawnym. A dodatkowymi czynnikami jest ten marketing. To jest coś, co jest oczywiście w moich czynnościach, ale podstawą jest po prostu zabezpieczenie pod kątem prawnym i trzeba pomóc tej osobie bardzo często nawet emocjonalnie, żeby doprowadzić do jakiejś transakcji. To jest w pełni praca pośrednika, a to, że ja to wrzucam na portale, że wykonuję marketing, to jest coś ekstra, tak? To jest po prostu to jest wszystko w pakiecie, tak? To się wszystko ma łączyć. Ale na tym polega praca pośrednika, a nie na tym, że ktoś rzuca tylko to na to, dom otwiera drzwi i mówi, teraz mam takie oczekiwania co do mojej prowizji. Wiesz, no, Bo tak ludzie to tak mówią, kojarzenie klienta. To nawet nie o to chodzi, że ty wykonujesz pracę, tylko kojarzenie klienta. No bo pani za to przyprowadziła klienta, pani bierze wynagrodzenie. Nie, ja nie biorę wynagrodzenia za to, że prowadziłam klienta, tylko za cały proces. Tylko to też zależy od pracy, w jaki sposób pracujesz. O modelu pracy, dokładnie. Wiesz co, ja się cieszę, że to też wybrzmiało jasno, bo chyba mało się o tym mówi, żeby weryfikować pośredników. Tak jest. Wydaje I mi się, wyedukować klientów sprzedających, klientów, tak? Bo wiesz? oni nie mają wiedzy, jak to działa tak naprawdę. No, dokładnie. I wydaje mi się, że to, co powiedziałaś, że jest drożej, ja uważam właśnie wręcz odwrotnie. No tak. Może pierwotnie się wydawać, że faktycznie zapłacą za to drożej, ale wydaje mi się, że jeśli chcemy mieć zrobione coś dobrze, to nie powinniśmy oszczędzać, bo zapłacimy podwójnie. Dokładnie. I to jest zazwyczaj problem nie tylko branży Twojej, ale każdej innej. I myślę, że część widzów ma swoje doświadczenia, ja takie posiadam,
że chciałem na czymś zaoszczędzić i kupiłem coś taniej. Na Tak koniec jest. kupiłem to, 2 co razy. miałem kupić za pierwszym razem i de facto zapłaciłem więcej, więc później sparzyłem się oczywiście drugi raz, bo wydawało mi się, że to po prostu był przypadek, ale trzeci raz już się nie dałem i teraz już wiem, Dokładnie. dobra, tyle trzeba zapłacić, jest. tak to jest, tak wyglądają ceny rynkowe, kropka, tak? Więc Dokładnie, zapraszamy po ceny rynkowe. No. dokładnie. Także ja zapraszam również. Dobra, Ewelina, no bardzo Ci dziękujemy Ja również dziękuję. za poświęcony czas, za dużo wiedzy takiej praktycznej. Was zapraszamy do subskrypcji, polubiania i komentowania tego odcinka. Wypowiedzcie się, która z inwestycji jest dla Was, a my chętnie Was połączymy z Eweliną. Do zobaczenia za 2 tygodnie. Cześć. Dziękuję bardzo. Dzięki, Ewelino. Dziękuję również. Partnerem kanału Wywiadownia Gospodarcza jest Park Tenisowy Olimpia. Internetika. Agencja marketingu internetowego wspierająca firmy kampaniami marketingowymi, które realnie zwiększają sprzedaż towarów i usług. Sprawdź nasze case studies i przekonaj się, co możemy zrobić dla Ciebie.